Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie chlebek. Chlebek będę piekła z mąki pszennej typ 550, więc będzie to raczej taki biały chlebek, ale żeby nie było, że jest całkiem niezdrowy, no to damy troszkę, słuchajcie, otrębów. Ja tutaj mam otręby pomieszane z płatkami. Tu są otręby pszenne, tu są otręby gryczane, po prostu różne otręby żytnie. Jakie tam macie, to takie dodamy. I będzie też do tego kefir, ciepła woda i 2 łyżki. Mam oliwę z oliwek damy, no i suche drożdże, zawsze piekę na suchych drożdżach. Także zaczynamy. Tutaj, tak jak mówiłam, mąka 550 pszenna i mam jej około pół kilograma dajemy, tak od 50 do 60 deko mąki i dodamy do tego właśnie nasze otręby. Tak. O. Kto chce, może dać troszkę więcej, to wiadomo, to wtedy po prostu da się więcej wody. Do tego, słuchajcie, dodam 8 gramów drożdży suszonych. Na jednych paczkach piszę, żeby dać na pół kilo mąki 7, na innych, że 8, ale dajmy 8, więc dam jedną całą paczuszkę. O. Tak, i z tej drugiej dam troszeczkę. O, dobra. Tak. Wymieszamy. Dodajemy jeszcze soli. Soli około 1,5 łyżeczki. Tak. Słuchajcie. 2 łyżki oliwy lub oleju. Raz. I 2. Dodajemy 250 ml kefiru. I teraz już Wam powiem. Kefir oczywiście wyciągłam dużo wcześniej, bo wszystko musi mieć temperaturę pokojową. Już Wam mówię, dlaczego nie za bardzo można określić ilość wody. Dlatego, że zauważyłam, że wszystko zależy z jakiej firmy. Każdy kefir ma inną konsystencję. Są bardziej gęste, są mniej gęste i dlatego jest trudno po prostu określić ilość wody, ale będziemy dolewać, zobaczycie jaka jest konsystencja ciasta, ale tak myślę, że tak około od 100 do 150 ml. Woda ciepła, ale nie za gorąca, żeby nam drożdże nie zaparzyły się, bo nam zabije drożdże i nie będzie nic z tego. Pierw zawsze łyżką. O. No i wody będzie już wystarczająco. Już Wam pokazuję. Widzieliście? Kilka razy łyżką ruszyłam i słuchajcie, gdyby teraz okazało się, że coś tam troszkę macie, że nie możecie zagnieść ciasto, podsypywać mąką i zagniatamy. Wyrabiamy ciasto tak delikatnie, mocno tak nie przygniatajcie, bo będzie Wam się po prostu kleić. O. Ja już Wam pokazuję.
One jest takie, widzicie? Takie nieduże wyszło. Ale mówię, to jest pół kilograma, może troszkę więcej mąki, no bo się podsypało, bo ciasto się tak dość klei, więc trzeba będzie je podsypywać, ale... O. I słuchajcie, teraz zostawiamy na godzinę, półtorej, wszystko zależy od tego, ma podwoić swoją objętość, przykryję zaraz to woreczkiem i ja postawię to na poduszce elektrycznej, żeby mi wyrosło około godziny do półtorej. Poduszkę sobie nastawiam na 2 i to mi pomalutku rośnie. Tylko mówię, przykrywam to woreczkiem foliowym. Na woreczek foliowy daję ręcznik taki ciepły, pod spodem koc elektryczny i widzimy się, jak nam urośnie. Słuchajcie, minęła u mnie godzina i 15 minut i już wam pokazuję, patrzcie, bardzo ładnie urosło. O, posypiemy troszkę jeszcze mąką. O, obsypiemy. O. Trzeba będzie wziąć i... Ja mam łopatki swoje. A, jak ładnie pachnie. Ja lubię ten taki zapach takiego ciasta drożdżowego. Podsypiemy troszkę mąką i słuchajcie, troszkę pozagniatamy. Tak do środka. Ciasto jest bardzo takie, patrzcie, takie delikatne, plastyczne. Możemy upiec to ciasto normalnie, chlebek na blaszce, ale można też do keksówki włożyć, słuchajcie, nawet do tortownicy, jak ktoś nie ma keksówki. O i patrzę, że mi się bateria kończy. No, wracam do was z powrotem. Także tak jak mówiłam, możecie wziąć chlebek, upiec w keksówce, albo taki okrągły, czy podłużny, no jaki tam chcecie, na blaszce. Ja już teraz rozgrzewam piekarnik, słuchajcie, na 200 stopni z termoobiegiem. Tak. O, także chlebek wyszedł naprawdę ładny. Się właśnie zastanawiam, czy włożyć go do blaszki, ale może nie, tak go upiekę. Słuchajcie. Damy go na blaszkę. Ja mam taką blaszkę, która była na wyposażeniu kuchenki z takimi dziurkami. Na to położę papier do pieczenia. Papier do pieczenia można obsypać mąką albo naszymi otrębami. Słuchajcie, ja obsypię otrębami. Tak. I ten nasz chlebek, słuchajcie. Położę na środek blaszki. O. I dam mu chwileczkę, żeby wyrastał. Chlebek, słuchajcie, nam podrósł. I teraz tak, wsadzimy go takiego nienaciętego, to na pewno nam troszkę pęknie. Tylko teraz, słuchajcie, szukałam w domu, niestety nie mam brzytwy ani żyletki. Więc zobaczymy, spróbujemy go naciąć nożem trochę. O, dobra. Posypię go jeszcze troszkę mąką. O.
i wstawiam do piekarnika. Słuchajcie, tak jak mówiłam, mam termoobieg 200 stopni i wsadzam go tak na około 40-50 minut. Po prostu trzeba patrzeć, jak będzie już ładnie rumiany, ale tak mniej więcej 40-50 minut. I teraz tak, jak wsadzę go do piekarnika, tu mam ciepłą wodę i nie całkiem po tym chlebie pryskam, tylko wokoło chleba. Kilka razy, 5-6 razy takich, o, wokoło chleba, nie na chleb. I zamykam piekarnik po prostu, albo ewentualnie, jeżeli ktoś się boi, to niech pryska tym pryskiwaczem pod chlebem, pod blaszką. Też tak może być, po prostu, żeby się para wytworzyła. No widzimy się za około 40-50 minut. Słuchajcie, minęło 40 minut, no i wyciągamy chlebek. Musimy wyłączyć. Tak. Koniec. O, jak gorąco, ale piękny wyszedł. O. Już wam pokazuję. O. Chlebek. Zamknę piekarnik, jest gorąco. Pięknie wyrósł i słuchajcie, co robimy? Odwracamy go. Tak. I pukamy. Taki odgłos, taki jakby w środku było pusto, świadczy o tym, że z chlebkiem jest jak najbardziej wszystko dobrze. Odłożę tutaj sobie na kuchenkę tą gorącą blaszkę, a chlebek dam, słuchajcie, o, na taką kratkę, żeby on z każdej strony miał dostęp powietrza. O. Tak, i żeby ostygł. I już wam mówię, jeżeli uważacie, że skórka jest dla was, no bo jest twarda teraz, o, ale ona zmięknie. Ja robię w ten sposób. Troszkę wody, ewentualnie nawet nie trzeba wody, ale ja zawsze daję spryskiwacz. Kilka razy i przykrywamy na 10 minut. Ściereczką. Widzimy się za 10 minut. Słuchajcie, minęło 10 minut. Ja zmieniłam ściereczkę, bo jednak ta tutaj to jest tak bardziej jak ręcznik i to było po prostu za grube. To miało zatrzymać trochę wody, ale też miało parować, więc taka zwykła, cieniutka ściereczka jest wystarczająca. Już wam pokazuję. Chlebek wygląda tak. Słuchajcie, pachnie pięknie. On jest i miękki, słuchajcie, i chrupiący, naprawdę. Także czekam tylko teraz, aż wystygnie i pokażę wam, jak będę kroić. Już go nie przykrywam ściereczką, po prostu do wystygnięcia. No, witajcie kochani, na następny dzień. U mnie chlebek już ostygł. Ja mam chlebek mięciutki. Dlaczego u mnie skórka nie jest taka fest chrupiąca? Nie dlatego, że tutaj nie da rady tego zrobić. Da rady, tylko ja po prostu go trzymam w woreczku, dlatego że mnie ta skórka chrupiąca bardzo rani dziąsła i wolimy po prostu, żeby ona nie była taka. Jeżeli ktoś nie wsadzi chleba do woreczka, zostawi tylko przez 10 minut pod szmatką, słuchajcie, on będzie chrupiący. A już wam pokazuję teraz, jak wygląda w środku, no bo jak już ostygł, to już można oczywiście przekroić. Bo zaraz wezmę deskę i zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak wygląda w środku nasz chlebek. Także, słuchajcie, kroimy. Tadą, proszę.
piękny, pachnący. Takie te, co macie tutaj, to jest to, co żeśmy wsypywali, otręby pszenne. Można więcej, można mniej. Pyszny. Pięknie pachnie. O. I szybki, ładny chlebek. Także słuchajcie, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. Tu pokazuję jeszcze spód chlebka. To poproszę o łapkę w górę, słuchajcie. I widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!